Cześć siemano. Jako że jest weekend double lota, to pozostaniemy sobie w tematyce lota, jednak troszeczkę z innej strony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dzielić lota w party. O ile osoby, które regularnie expią w Team Huncie, pewnie tutaj nie odkryją nic nowego, natomiast ci, którzy z Team Huntem dopiero przygodę zaczynają i expieniem w teamie, czy nawet w duo, no to myślę, że mogą się kilku rzeczy dowiedzieć, zwłaszcza ci, którzy wrócili po dłuższej przerwie. Zacznijmy może od tego, że Chipsoft wprowadził coś takiego w kliencie jak Party Hunt Trackera, którego możemy sobie otworzyć tak jak wszystkie te takie trackery ze statystykami, czyli otwieramy sobie tutaj ten przycisk z wykresem, no i w tym oknie wybieram ostatnią funkcję, czyli Party Hunt Analyzer. W Party Hunt Analyzerze, który widzicie tutaj po prawej stronie mojego ekranu, na lewo od EQ, mamy takie statystyki jak kto ile zrobił damage'u, kto ile wyleczył obrażeń, a także to ile kto zrobił waste'a tudzież profitu, a także oraz to ile cały team zrobił waste'a bądź profitu. No i tak naprawdę to jest podstawa całego tutaj rozliczania lota w Team Huncie. Są też inne aspekty, natomiast to przyjmujemy jako bazę, ponieważ klient tutaj robi większość roboty za nas, oblicza kto ile zużył supli, jednocześnie przeliczając to, ile udało nam się zarobić lub zwastować na naszym huncie. Jak widzicie, na samej górze mamy opisane, że całe tutaj liczenie ceny przedmiotów jest oparte na ustawienia lidera Team Huntu. Możemy też zmienić tą opcję na Market i to jest takie standardowe ustawienie, jeśli nie zmieniamy sobie żadnych cen przedmiotów, które sobie wcześniej z Teamem ustalimy. Natomiast jeśli zdarza nam się jakieś robić wewnętrzne ustalenia odnośnie ceny przedmiotów, no to jednak będziemy tutaj korzystać właśnie z tej opcji zmiany na lidera. Żeby sobie to zmienić, oczywiście klikamy sobie tutaj przycisk opcji na Party Hunt Analyzerze oraz wybieramy tutaj Use Market Price, bądź w momencie, kiedy mamy Market Price, Use Leader Price. I co nam to daje w praktyce? Dobrym przykładem są tu na przykład niektóre imbu przedmioty. Załóżmy, że idziemy sobie na Team Hunt na Ferrocile, czy też tak jak my sobie idziemy na Library, no i wypadają imbu przedmioty takie jak Wexcraftalony, czy na lipce nam wypadają Piece of Dead Brainy, których cena na markecie jest bardzo zmienna, których się na bieżąco używa do imbu. Na przykład my często robiliśmy w ten sposób, że po prostu Knight ustawiał sobie cenę takiego przedmiotu na 1 GP, aby po prostu ta cena nie robiła nam różnicy w Party Hunt Analyzerze, natomiast po całym huncie sumowaliśmy wszystkie te przedmioty, które udało nam się zebrać, no i dzieliliśmy między team porówno. Także każdy miał później na imbu. To jest taki jedna tutaj z kwestii odnośnie podziału lota. Kolejną kwestią, która jest też często istotna, zwłaszcza na wyższych poziomach, czy tam w takich huntach, gdzie Knight musi używać defów, czyli tych parryów defensywnych na jakieś potwory, no to wtedy musi płacić za kartki. Jak wiemy, aby dokupić kartki, no to w storze mamy za 5 kartek 50 Tibia Coinów, tak? Czyli jedna kartka jest warta 10 Tibia Coinów, w zależności ile tam kartek pochłonie wylosowanie odpowiedniego parry'a i wybór, no to różną ilość coinów taki Knight będzie musiał na to spalić. No i o ile często na przykład knajci mówią, że przynajmniej na niższych poziomach, bo nie są świadomi ile tracą, że mieli te kartki za darmo, więc to nieważne. No ale mimo wszystko, no te kartki zostały spalone, 5 kartek to 50 Tibia Coinów, pasowałoby to jakoś rozliczyć.
Bardzo łatwym sposobem na to jest ustalenie sobie ceny dowolnej runki, znaczy może nie dowolnej to złe słowo, ponieważ ceny runki, której nikt na pewno w trakcie huntu nie użyje lub po prostu po huncie możemy to już zrobić. Ja na przykład mam tutaj w backpacku runę IHA, która normalnie kosztuje 95 GP i tak ją liczy nam po prostu Party Hunt Analyzer. Natomiast jak widzicie, ja mam wpisane tutaj 1,4 kk tą cenę, ponieważ kiedy tą cenę ustawiałem, po prostu taki był koszt mniej więcej kartek, które zużył nasz Knight, żeby sobie przerolować defa. I w tym momencie, kiedy mamy, lider ma oczywiście zaznaczone market average value i tutaj mamy ceny lidera, to będzie mu to w Party Hunt Analyzerze liczyć właśnie cenę tej rynki po 1,4 kk. No i w takim momencie taki Knight używa sobie na siebie tego IHA i jak widzicie od razu w Party Hunt Analyzerze zarobiło mi się 1,4 kk waste'a, czyli ówczesny koszt 5 czy tam iluś tam kartek. Nie pamiętam ile to było, no musicie sobie po prostu przeliczyć wartość Tibia Coinów na waszym serwerze i ilość kartek, którą pochłonęło rolowanie defów, no i wtedy wam wyjdzie, jaką cenę tego IHA sobie możecie ustawić. Żeby było jeszcze ciekawiej, to jeśli teraz bym zmienił cenę tej rynki, no to automatycznie też cena tutaj, ten waste w Party Hunt Analyzerze by się nam zmienił, także to jest mega fajna opcja. Oczywiście, żeby ustawić cenę jakiejś runy, czy jakiegokolwiek przedmiotu, który chcecie zbierać na huncie lub nie zbierać, no to wchodzicie sobie na ten przedmiot w cyklopedii, no i ustawiacie sobie tutaj własną cenę i wtedy ten resulting value będzie wam się pojawiał taki, jaki wy sobie ustawicie. O, jak widzicie 100k, tudzież jakąś inną cenę. Żeby to zresetować, ustawiamy znowu 0. Dlaczego o tym mówię? Bo wiadomo, jeśli ktoś liczy w pamięci, ile komu powinien Knight, czy tam Paladyn, czy ktokolwiek po huncie wypłacić, tak żeby nikt po huncie nie był stratny, żeby ten profit się fajnie rozłożył i tak dalej, no to wiadomo, że zawsze te kartki można doliczyć. No ale po co sobie komplikować życie, kiedy w internecie mamy masę kalkulatorów, których możemy używać do rozliczania po prostu waste'a, choćby tibia.com czy wiele innych. Też są boty na Discordach, które potrafią rozliczać po prostu Party Hunta po wpisaniu odpowiedniej komendy. Większość Discordów ma NAB-bota wbudowanego, w którym zwykle jest komenda typu split lot, gdzie doklejamy po prostu log z naszego Party Hunt Analyzera, no bo jak sobie klikniecie tutaj też te opcje na Party Hunt Analyzerze, macie coś takiego jak copy to clipboard. No i właśnie ten log wklejacie sobie do tych kalkulatorów i wtedy zazwyczaj elegancko dostajecie info, kto ile komu powinien wypłacić. Często też te kalkulatory mają już gotowe wklejki do NPC-ka, żeby móc zrobić transfer bankowy danej osobie, żeby wypłacić ten hunt. Także opcji jest bardzo dużo, kalkulatorów jest bardzo dużo, nawet tam pewnie jakiś wrzucę wam w opisie filmu. Także to jest taka najwygodniejsza, najprostsza metoda do rozliczania huntu, to właśnie te kalkulatory i kopiowanie po prostu logu z Party Hunt Analyzera do takiego kalkulatora. Wtedy wszyscy będą na pewno równo podzieleni. No i tak jak mówię, tutaj warto jest po prostu mieć ustawione odpowiednie ceny odpowiednich przedmiotów, tak żeby to rozliczenie było jak najsensowniejsze, czyli tak jak mówię, Knight, żeby był rozliczony za perie defensywne, tak żebyśmy, jeśli chodzi o jakieś imbu przedmioty, którymi się później dzielimy lub nie, mieli odpowiednio wycenione, czy jakieś amulety, potrawki i tak dalej, no bo to
tak naprawdę nie powiem wam tutaj reguły, jak powinniście się rozliczać w Team Huncie, tylko raczej to są podpowiedzi, jak ułatwić sobie życie, żeby po prostu to rozliczenie było dla was łatwiejsze, tak? Bo tak naprawdę to, jak się rozliczycie, to zależy już od waszych wewnętrznych ustaleń w teamie, tak? Czy rozliczacie potrawki, czasami ktoś sobie kliknie na przykład w save spocie, czy w depo potrawkę, więc no takiej więc wtedy można ustawić za 0, żeby team za tą potrawkę po prostu nie płacił za cudzą głupotę i tak dalej, i tak dalej. Też takim przykładem takiego wewnętrznego ustalenia, jak pamiętam, jak jeszcze na 300 levelu chodziliśmy sobie na gold bossy, no to idąc z druidem na gold bossy, no to robiło się bardzo dużego waste'a takim 300 levelem, to czasami po goldach było 300k waste'a, tak? No a lota po goldach każdy miał mniej więcej tyle samo, czyli około 1kk. Z tym, że na przykład Paladin robił 30k waste'a, druid 300, Knight tam MS po setce, tak? Więc no druid był trochę w plecy. I my mieliśmy taką zasadę, że po prostu każdy z teamu, który szedł na goldy, dawał druidowi 1 gold token po goldach, żeby mu po prostu tego waste'a zrekompensować. No i to tak wtedy się to mniej więcej zrekompensowało, bo po prostu wychodziło tak naprawdę przy cenie ówczesnej gold tokenów, no to wychodziło, że się ten waste rekompensował temu druidowi. No i nikt nie był wtedy stratny. Też często teamy robią w ten sposób, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o bicie bossów, że na przykład jeśli robicie zestaw cały jakichś tam bossów w teamie, no to po prostu na końcu dzielicie się tym waste'em, który został zrobiony, czyli po zrobieniu bossa nikt nie wyciąga lota z tego bossa, zostawiacie sobie worki do odebrania w Adventures Guild i na końcu robienia bossów w Party Hand Analyzerze macie waste'a, który się wygenerował przez całą drużynę, no i tym waste'em się możecie porówno też podzielić, tak żeby nikt nie był bardziej stratny po tych bossach. No natomiast to, czy dzielicie się potem złotymi dropami, czy nie, no to już jest osobna kwestia, to jest już całkiem inny temat. Natomiast bardziej tutaj chodzi o te właśnie takie tanie itemy, które po prostu rekompensują nam waste'a przy robieniu bossów, tak? Czyli jakieś silver tokeny, jakieś kryształki, jakieś creature producty i tak dalej, tego typu śmieci, no to średnio ich wypada mniej więcej zawsze tyle samo. Jak pójdziecie 7 dni w tygodniu na bossy, to się okaże, że po 7 dniach tych takich śmieciowych itemów każdy nazbierał mniej więcej pi razy drzwi tyle samo, także żeby nikt nie był stratny, no to też w ten sposób się można rozliczać. No i tak jak mówiłem, jeśli ktoś regularnie bije bossy w jakimś teamie, czy tam regularnie expi w Team Huncie, no to z tego filmu się jakichś super nowości i cudów nie dowie. No natomiast jeśli ktoś dopiero wrócił po jakiejś dłuższej przerwie do TB, czy jeśli ktoś zaczyna dopiero przygodę z Team Huntem, bo zazwyczaj grał solo, no to takie tutaj powiedzmy małe tipsy mogą mu się przydać i po prostu ułatwić życie w przyszłości. No i na dzisiaj to w tym filmie już wszystko. Ja się oczywiście z wami serdecznie tutaj żegnam. Życzę wszystkim powodzenia w trakcie Double Lot i Rapid Respa w weekendu. Pochwalcie się w komentarzach pod filmem, jakie wyniki udało wam się w ten weekend wykręcić. No i trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.